Witam. W dzisiejszym odcinku opowiem wam, kim jest Filia. Filia jest biegłym hunkulusem Iceburnów, czyli sztucznie stworzoną istotą o białych włosach, bladej skórze i czerwonych oczach, typowych dla tej rodziny. Hunkulusy Iceburnów powstają w ich zamku w Niemczech, które działa jako ogromna magiczna fabryka, a ich ciała wyposażone są w magiczne obwody, pozwalające im przetwarzać energię życiową na energię magiczną. Filia nie była jednak zwykłym hunkulusem. Francesca Prelati, która w tym okresie była jeszcze w swojej męskiej formie, uznała, że Filia została stworzona jako prototyp kolejnego mniejszego Graala, czyli naczynia przechowującego duszę serwantów podczas wojny o Graala. Jej niezwykła wytrzymałość sugerowała, że miała pełnić ważniejszą funkcję niż zwykły sługa Iceburnów. Mimo to została uznana za nieudaną kreację, sklasyfikowaną jako materiał do recyklingu. Filia uciekła z terytorium Iceburnów i ukryła się w ludzkim mieście, gdzie żyła w nędzy, przyjmując imię Filia i udając zwykłą dziewczynę. W pewnym momencie została odnaleziona przez Bazet Fraga Makremic, enforcerkę wysłaną przez wieżę zegarową. Stoczyły pełną walkę, w której Filia została mocno uszkodzona. W trakcie pojedynku Filia stwierdziła, że straciła nad sobą kontrolę i sama prosiła Bazet, aby ją powstrzymała. Iceburnowie odzyskali jej ciało i umieścili je w urządzeniu naprawczym w piwnicy zamku, odcinając jej magiczne ścięgna, aby wyłączyć funkcje regeneracyjne. Z powodu uszkodzeń spowodowanych walką nie była w stanie poprawnie przetworzyć komendy wyłączenia, przez co została jedynym hunkulusem, który nie mógł zostać zdezaktywowany. W takim stanie odnalazła ją Francesca, która zwerbowała ją do organizacji Faldeusa, przygotowującej prawdziwą i fałszywą wojnę o Święty Graal w Snowfield. Prelati pierwotnie planowała zmodyfikować hunkulusa z serii Tool, stworzonego przez rodzinę Muzik, dawnych niemieckich alchemików powiązanych z Iceburnami, lecz ostatecznie zdecydowała się wykorzystać Filię, nie wiedząc, co organizacja zrobi z jej umysłem i wspomnieniami. Nie wiadomo też, czy Filia została wysłana do Snowfield, czy dotarła tam sama. Jeszcze przed wydarzeniami w Strangefake, Filia przebywała w zamku Iceburnów w Fuyuki, gdzie pokłóciła się z Sellą, czyli hunkulusem, który był nauczycielką i pokojówką Illi. Stwierdziła, że nie potrzebuje Iceburnów i może porzucić ich nazwisko. Podczas tej kłótni zauważyła Ayakę Sayo, która w niewyjaśniony sposób przekroczyła Bounded Field, czyli barierę ochronną, i podsłuchiwała ich rozmowę. Filia zainteresowała się Ayaką, lecz to, co jej powiedziała, pozostaje nieznane, ponieważ Ayaka niczego nie pamięta, podejrzewając, że została poddana magicznej sugestii. Jedyną rzeczą, którą pamięta, są słowa Filii, że jej los należy teraz do niej i że nada jej życiu sens. Filia nadała Ayace 5 command spelli, czyli absolutnych pieczęci, pozwalających masterowi wydać serwantowi rozkaz, którego ten nie może złamać. Normalnie master otrzymuje tylko 3, więc działanie Filii było nienaturalne i wskazywało na manipulację systemem. Wyjaśniła Ayace zasady wojny o Święty Graal i kazała udać się do Snowfield, aby wziąć udział w nadchodzącej wojnie. Filia później sama pojawiła się w Snowfield, nie próbując ukryć swojej obecności i będąc obserwowaną z daleka przez Franceskę. Nie wiadomo też, jak pojawiła się w miejscu przyzwania trup Berserkera, podczas którego jej ciało zostało przyjęte przez wyższą istotę, która przedstawiła się jako bogini Ishtar. Filia, będąc opętaną, uzdrowiła Mastera i zawarła z nią nieformalny sojusz. A co będzie dalej, tego dowiecie się w trakcie fabuły Fate Strangefake. To wszystko, dziękuję za obejrzenie. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, zostaw like i subskrypcję. Cześć!